Błąd numer 10. Mówienie szyfrem. W jaki sposób komunikować się z osobami, których dane przetwarzasz? Zasada przejrzystości to jedna z głównych zasad RODO. Obowiązek informacyjny nałożony na administratora danych dotyczący odpowiedniego poinformowania osoby, której dane są, będą przetwarzane, jest podstawowym obowiązkiem administratora. Tylko w jaki sposób administrator powinien spełnić ten obowiązek? Czy stworzenie 5-stronicowej klauzuli informacyjnej na temat zapisu na newsletter będzie ok? Niekoniecznie. Zgodnie z RODO komunikacja powinna być napisana w sposób zwięzły, przejrzysty, zrozumiały, w łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Komunikacja ma odbywać się w sposób zwięzły, czyli prezentować najważniejsze informacje. Nie może zawierać stosu niepotrzebnych czy też mało istotnych informacji. W ten sposób główny sens zostanie zagubiony, a osoba czytająca tak naprawdę nie będzie wiedziała, co dzieje się z jej danymi. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie komunikacji warstwowej. Polega to na tym, że przy zbieraniu danych osobowych najpierw przekazujemy najważniejsze informacje, a jeśli użytkownik chce dowiedzieć się więcej, to w łatwy sposób otrzymuje resztę informacji. Czyli konkretniej, na początku przede wszystkim informujemy osobę o celu przetwarzania oraz o tożsamości administratora, a resztę informacji dana osoba otrzymuje po kliknięciu więcej i rozwinięciu się informacji lub poprzez przeniesienie na stronę z pełną klauzulą informacyjną. Przykładem przejrzystości informacji jest również umieszczenie w stopce maila odnośnika do polityki prywatności. Informacje dotyczące przetwarzania danych muszą być zawsze napisane prostym językiem, jak najbardziej dostosowanym do osoby, której dane są przetwarzane. Nie komunikujmy się w zakresie danych osobowych tak, jakby po drugiej stronie był specjalista od RODO czy prawnik. Warto też przeanalizować, czy na przykład nasza klauzula informacyjna jest skierowana co do zasady do osób znających język polski, czy też niekoniecznie. W wytycznych grupy roboczej artykułu 29 wskazano, że jeżeli komunikat kierowany jest do osób, które posługują się innym językiem lub innymi językami niż język polski, należy zapewnić tłumaczenie w tym języku lub w tych językach. Czyli jeżeli na przykład przetwarzasz dane osobowe Szwedów, dobrze by było, abyś oprócz klauzuli informacyjnej w języku polskim posiadał też klauzulę w języku szwedzkim lub angielskim. Zwłaszcza posiadanie klauzuli informacyjnej również w języku angielskim jest szczególnie zalecane, jeśli przetwarzamy dane osób z różnych krajów. Informacje te muszą być dla nich jasne i zrozumiałe. Ważna jest również forma przedstawienia tych informacji. Administrator powinien zwrócić uwagę na wielkość czcionki, Informacja napisana czcionką numer 3 nie będzie odpowiednia. a także na układ tekstu. Informacja powinna wyraźnie się wyróżniać spośród innych treści. Wtopienie klauzuli informacyjnej w aktualności z życia firmy nie będzie dobrym pomysłem. Zapamiętajcie, że informacje o przetwarzaniu danych powinny być łatwo dostępne. W przypadku polityki prywatności na stronie internetowej można umieścić odnośnik do niej np. w stopce. Nie chcemy bowiem, aby użytkownik, którego dane są przetwarzane, zmuszony był przekopywać całą stronę internetową, aby ją znaleźć. Ponadto warto zaznaczyć, że zasadniczo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych powinny być wolne od jakichkolwiek opłat. W szczególności nie można uzależniać udzielenia informacji od zakupu jakiegoś produktu, czy też od decyzji o dalszej współpracy. Jeżeli komunikujesz się z osobą, której dane dotyczą w sposób, którego ta osoba nie zrozumie, to niezależnie od tego, czy robisz to świadomie, czy też nie, naruszasz zasadę przejrzystości i narażasz się na karę, którą może nałożyć prezes UODO. Obejrzyliście 10. już odcinek serii 10 błędów RODO. Dajcie znać w komentarzach, jak podoba się Wam ta seria. Zachęcamy do udostępniania naszych filmów wśród znajomych, aby Studio Gesell docierało jak najszerzej. Do zobaczenia!